kochani, witam Was serdecznie na kanale Buczyki i ja Was zapraszam, słuchajcie, na przegląd półek sklepu używanych. Zobaczymy, co znajdziemy dzisiaj. Może jakieś meble. Meble się rzadko starzeją, jakieś takie, że zawadzę wzrokiem o nie. Może dzisiaj zobaczymy. Albo jakieś obrazy. Dawno obrazów nie było. Zobaczymy. Zapraszam. Tak, jestem już w sklepie. Wam powiem, że te krzesła mi się bardzo podobają. Taki czas secesyjny na 100%. Śliczne są. 20 euro jedno. Ja Wam powiem, żebym je brała, ale nie są ekstremalnie. Nie wiem, czy mnie słychać teraz. Szczerze to one są nawet całkiem leciutkie. Jedną ręką je chwycę. Piękne są, naprawdę. Ale dzisiaj, kurczę, nie jest mi na rękę. Musiałabym je wieźć ze sobą albo autobusem, albo tramwajem. No, wiecie, jak to jest. Ciężko. Ale są piękne. Może jeszcze na takie trafię. Tu mamy jeszcze taką lampę za 7,50 naftową, ale tu chyba coś brakuje, mi się wydaje. Bo tutaj czegoś brakuje. Patrzcie na tą lampę. Sądzę, że jakby to nazwać, góra nie jest od dołu, czyli abażur nie jest pasujący kompletnie do tej lampy. Ona kosztuje 45 euro. Postaram się Wam ją pokazać, bo jest bardzo ciężka. Z mosiądzu, chyba z mosiądzu. Tak mi się wydaje, że to nie jest brąz. 45 euro, ale piękna jest. Bardzo ciężka. Tam na dole mamy lusterko. Takie do powieszenia na ścianę. Ono kosztuje 6 euro. Nawet chciałam je wziąć do kampera, ale powiem Wam dobrze, że nie zrobiłam, bo po obejrzeniu kampera na żywo stwierdziłam, że tam jest potrzebne duże lustro. Takie, wiecie, wąskie, ale długie, żeby człowiek się mógł obejrzeć. Więc dobrze, że go nie wzięłam w sumie. Tutaj mamy fajne biureczko. No, troszeczkę za ciemne dla mnie. Ale kto wie, może nawet nie jest takie złe. Kosztuje 200 euro. W idealnym stanie, muszę powiedzieć. Dziwne, że ta szuflada jest tak wysoko. Bo dotąd jest ta szuflada, widzicie? Tu ten wkład. Może jakaś skrytka jest z tyłu. Kto wie. Fajne. Fajne biureczko. Tutaj mamy obok jeszcze taką szafę. Też całkiem fajna. 120 euro kosztuje, bo jest przeceniona. Zajrzyjmy do środka. Ja lubię ten dźwięk takich starych szaf. Fajna. Fajna. I tu jeszcze mamy obok stolik na maszynę do szycia, ale nie ma ceny. Z takiego stolika do szycia można zawsze coś zrobić. Na przykład szafeczkę pod umywalkę w łazience. Chociaż wydaje mi się, żeby można było, szkoda niszczyć, ale jakby się to wyciągło, zobaczcie, tutaj jest do wyciągania, gdzie wchodzi normalnie ta maszyna do szycia, tak jakby się to wyciągło, to być może dałoby radę wpasować taką na wymiar umywalkę, kto wie, taki pomysł. Tutaj mamy jakieś pojedyncze filiżanki bez spodków, to jest fajna, pomimo że jest szkoda, że nie jest większa, bo jakbym wzięła, jakby była większa, to by była fajna do kawy. To jest taka maleństwo w sumie. Tu mamy Maxon, to jest jakieś coś nowoczesne. A tu mamy takie pojedyncze sztuki Bawaria za euro. Bez spodków, tu też za euro. I tu też za euro. Tak. Ja tu chyba nic nie widzę ciekawego, ale może Wy zauważycie coś ciekawego. Takie cynowe kufle. Czasami jakiś wpadnie mi w oko. Ten jest po 4,50, ten mały po 2,50. O,
tu mamy takie jeszcze, ale obczaskane trochę z wierzchu. Nie wiem, na co to jest, chyba na kompot bardziej. Natomiast tutaj widzę fajne rzeczy, na przykład takie lampki, myślę, że są do szampana, za euro sztuka, 4 sztuki są i są całkiem ładne. Euro sztuka, albo te też są ładne. Widzicie? O, bardzo ładne. Te też są po euro. Ależ patrzcie, komoda. Ale jaka piękna. Ale wiecie co? Ona musi trafić do jakiegoś zamku. Ona jest bardzo szeroka tutaj. Myślę, że ma tutaj z 80 cm na 100%. To jest jeszcze jedna podobna. Może nie tak efektowna, ale też jest taka szeroka. 69 euro ta. Ale ta to jest po prostu szok. Niesamowita. Ona chyba jest bardzo stara. Nie wiem, czemu ona tylko tyle pieniędzy kosztuje. Wiecie, do naszego małego domku takie komody nie ma szans dla takiej komody. Ale jest cudowna. No. Tu jeszcze niby na zamek jakiś. Tutaj nie wiem, bo tu jest... To chyba ktoś dorobił, albo nie wiem. W każdym razie tu są dwie szuflady osobne. A na dole są szuflady takie szerokie, wiecie. Ale fantastyczna jest. Jak do pałacu albo zamku. Ciekawe, czemu to jest tak przedzielone. Nie wiem. Może tylko się rozeszło. Może to były dwie te i to po prostu się rozeszły z czasem. To jest dopiero mebel. Wiem, zachwycam się teraz tutaj nim, ale zobaczcie, jakie cudo, naprawdę. Piękna. Tutaj mamy Villeroy Boch Rusticana. 2,50 kosztuje jeden talerz. Ja szukam podobnych, ale od Burgenland też z Villeroy Boch. No. Tutaj mamy China Blau, ale bez sygnatury. Zobaczmy tu, czy jest sygnatura, też nie ma. Te są bardzo wytarte. Niestety mydę pewnie w zmywarce. Bardzo też mi się ta podoba. To jest taka witrynka. Szkoda, że nie ma tych okienek przez całą długość. Wtedy by była fajna na jakieś zbieranie porcelany. Bardzo ładna też. 69 euro kosztuje. Tu jest jeszcze taki większy. Za 4 euro, ale też jest wytarty bardzo. To też ładne. Lubię takie. Dzisiaj chyba się najbardziej meblami zachwycam. Ta witrynka też jest piękna i na pewno też jest bardzo stara. Ale kosztuje 398 euro, więc nie mało. Tu jest troszeczkę uszkodzona. Ale jest bardzo ładna. Tutaj widzicie, ona ma taki mosiąc. I nie jest szeroka, więc weszłaby w sumie wszędzie. Co tu jeszcze mamy?
za serwis. Galo Design. Tu mamy jakieś ładne serwetki, zobaczcie. O, takie. Bardzo ładne. Może je wezmę. Takie owalne. Co wy myślicie o tych obrazach? Tak mi się kojarzą z Marokiem trochę. Obydwa. Po 45 euro. Tu jeszcze mam bardzo ładny, ten też mi się podoba. Rocznik 9,7 za 16. Ładną ma ramę. Pasowałby do naszego domku na pewno. I ten mi też się podoba, chociaż ten jest nowoczesny. Tu ma bardzo fajną ramę, taką trochę jak lustro. Ładnie to wygląda. Ja w ogóle bardzo lubię motywy morskie, więc fajna, chociaż jest prawdopodobnie nowoczesna. To bardzo mi się podoba ten obraz. Piękny. Chyba bardziej niż wszystko, dziwne, bo raczej lubię antyki. A tu co mamy? Tu mamy coś nowoczesnego. To jest zwykła naciągnięte jakieś płótno nowoczesne. Tu mamy fajny obraz i bardzo ciekawą ramę. Widzicie? Taka trójwymiarowa za 45 euro, ale obraz według mnie jest do czyszczenia, bo jest bardzo ciemny. Bardzo ciekawe. Tu jest napisane Altes Villeroy Boch, czyli stary Villeroy Boch. Rzeczywiście pisze VB, czyli Villeroy Boch. Takiego jeszcze nie widziałam absolutnie. Luksemburg. No ciekawe, żółto-czarne. Co tutaj mamy? Tutaj na ogół mamy szkło w tym kąciku. Ta misa jest bardzo porysowana i bardzo brudna przede wszystkim. Pierwsze co robię, jak wracam do domu, to myję ręce. Różnie to bywa. 3,50. Taka o. Malowana ręcznie chyba. Tutaj mamy jakiś kryształ chyba. Albo i nie, coś powątpiewam. Co to za euro 50 on był? Tu mamy za 3,50. Tu mamy szklanki, takie ciekawe dość. Każda ma inny kolor. Różowa, żółta i pomarańczowa. Co tu jeszcze jest? Zajrzyjmy sobie jeszcze, czekajcie, tylko muszę mieć rękę wolną. Tu jeszcze coś jest w tym koszyczku. Do tego można wsadzić jakąś świeczkę na przykład. Całkiem by to dobrze wyglądało. Tu zresztą też. Ten zestaw już widzieliście, Hutchenreuta, ale jest bardzo ładny. Fajnie by było, żeby ktoś to kupił całe i wystawił w jakiejś witrynce. Bardzo ładny, kobaltowy ze złoceniami. Tu nawet są dwa zestawy, zobaczcie, jeden z dzbankiem i potem drugi z dzbankiem.
Dzbanek kosztuje 6,50. Filiżanki po 3,50. O, ta moja fajna bomboniera tu jeszcze jest. Tu mam u góry parę kryształów. Na pewno ten jest ładny, ten okrągły. On kosztuje 4,50. To mi wygląda trochę na Nachtman, ale nie ma naklejki. 3,50. Tu mamy takie karafki. Tu mamy też chyba kryształ. Jaka cena? 6,50. Tu znowu karafka. Tu też są jakieś takie, moim zdaniem, gorszej jakości kryształy, bo kryształ tak prawdziwy to się, wiecie, błyszczy. Robi takie wrażenie. Tutaj mamy w witrynie, zobaczcie tego słonika. On chyba jest z Muranu. Całkiem tak wygląda. To jest Huczynreuta. Każda filiżanka kosztuje 6,50. Tu jeszcze mamy takie filiżanki. Jest to Huczynreuta, jakiś starszy. Bardzo ładny, za chyba 50, nawet złoty już tu jest. 7 tartek. No zobaczcie, jaka ładna. Tutaj też laczki piękne. Na tarozikach też. Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kanale Butyki. Ja mam na imię Kasia, ale to już wiecie, jak mnie oglądacie jakiś czas, to wiecie, że mam na imię Kasia. Słuchajcie, dzisiaj trochę na galowo, z takimi pięknymi perłami. Słuchajcie, te perły też są ze sklepów używanych. Zdarzało mi się kupować od czasu do czasu takie perły. Mam ich parę, przepraszam, mam ich parę. Te chyba najbardziej lubię, bo te są takie grube, ciężkie, grube. Mam nadzieję, że będę miała okazję z nich gdzieś kiedyś pójść na jakąś miłą okazję. Jeszcze nie miałam jakoś tak nigdzie, gdzie pójść w nich, ale może się uda na jakąś imprezę, na jakieś wesele, kto wie. Założyłam dzisiaj, żeby pokazać, że takie
Słuchajcie, takie rzeczy też się zdarzają, chociaż ja na biżuterię rzadko patrzę, ale się zdarza. I one wcale nie były drogie, ja już nie pamiętam ile kosztowały, ale warto na takie rzeczy zwracać uwagę właśnie i na flomarktach, i na sklepach używanych, bo czasami może się trafić rarytas, właśnie jak ten. Wyglądają przepięknie, także fajnie. Także dzisiaj tak trochę na galowo. Słuchajcie, co kupiłam? Kupiłam dzisiaj parę fajnych rzeczy, nic takiego bardzo drogiego, nic takiego typu o Meszczawienko, jak ostatnio się trafiło, ta filiżanka piękna, to taki rarytas trafia się od czasu do czasu. By było za dobrze, gdyby trafiał się za każdym razem, prawda? No niestety, tak nie ma. Ale dzisiaj też są piękne rzeczy. Już Wam pokazuję, co kupiłam. Pierwszą rzeczą, słuchajcie, jest taki talerzyk niebieski. Bardzo pewnie pasował do tej mojej ścianki tutaj, ale tutaj nie wyląduje, bo tu już by było za dużo, gdyby tam jeszcze go wsadzać, ale prawdopodobnie gdzieś tam trafi kiedyś u nas do domku. Marzy mi się taka ściana właśnie z takimi talerzami ala niebieskimi, ja je nazywam niebieskie, bo one przeważnie są w niebieskim kolorze. Są z różnych firm, z różnych manufaktur. Ta jest Delft Porcelana, mam już różne manufaktury, mam z Villeroy Bocha też taki duży talerz i one wszystkie będą myślę fajnie ze sobą współgrać. Pokażę Wam go z bliska, jak wygląda. Jest taki mocno niebieski, można powiedzieć. Delft Porcelana, słuchajcie, 3 euro. Tak wygląda. Tak wygląda z tyłu te napisy. I on jest nieduży. Nie ma też miejsca na powieszenie, ale w tych czasach, słuchajcie, są takie możliwości, że coś tam dorobić idzie, żeby go powiesić. To jest jedna rzecz. Drugą rzeczą są takie miseczki. Kojarzą mi się, słuchajcie, z takim wiejskim stylem, regionalnym stylem, coś w tym sensie. To jest z Włoch. Pokażę Wam, jak z tyłu wyglądają. Tu pisze Claudio Bernini. O, Claudio Bernini. Ja w sumie ich nie sprawdzałam. W sumie to nie wiem, skąd one do końca są. Jestem tak zagoniona ostatnio, że nie mam na nic czasu. Ostatnio mi pani pisała, bo jak ja to nagrywam, to jest właśnie krótko po tym, jak Wy oglądacie środowy film i pani mi napisała, że ten pojemnik, który ostatnio kupiłam ze śledziem, to jest chodzież. Ja Wam go jeszcze raz pokażę, bo on tu stoi koło mnie. O, ten. I totalne zaskoczenie, że to jest chodzież. No w życiu bym nie powiedziała, że to jest chodzież. Ja go nawet nie sprawdzałam, bo no tak jak mówię, no nie zawsze mam czas pooglądać, poszukać, co kupiłam, nie? Powiem tak, często sprawdza się mój gust, po prostu jak widzę, że coś jest w moim guście, to na ogół okazuje się, że jest to wartościowe. On jest tutaj delikatnie uszczypany, ja Wam zeszłym razem mówiłam, że on to jest uszczypany, ale on mimo wszystko jest w fantastycznym stanie, bardzo mi się spodobał, a że okazało się, że to chociaż to jeszcze fajniej. Bardzo się cieszę z tego powodu i w ogóle bardzo się cieszę, że informujecie mnie właśnie, bo i Wy macie wiedzę, jako ja jakąś też mam już wiedzę i współgramy, że tak powiem, informujemy się nawzajem i z tego robi się takie, wiecie, fajna społeczność, bo ja coś wiem i Wy coś dostajecie, jakąś wiedzę, także fajnie. Co kupiłam jeszcze? Aha, te miseczki, bo zaczęłam mówić o tej chodzieży. Miseczki kosztowały 50 centów jedna, więc są fajna cena. A słuchajcie, w ogóle produkty, jak się trafiają takie miski, talerze, które mają napisane z tyłu Made in Italy, albo Italian, albo coś w tym sensie, to one są bardzo trwałe, naprawdę bardzo trwałe, trochę jak Bolesławiec z Polski. Warto kupować, bo tu Wam się nic nie zadzieje, chyba że Wam upadnie, no to wtedy się rozbije, nie? Co kupiłam jeszcze? Kupiłam jeszcze dwie serwetki. No jak to? Obrusów nie może zabraknąć, nie? Dwie serwetki, o takie, bardzo ładne, myślę, że są bardzo ładne. Pokażę Wam je z bliska. Naprawdę bardzo ładne. Pewnie ktoś mi tu napisze, jak one są robione, bo ja niestety się na serwetkach za bardzo nie znam. One są owalne, są dwie identyczne. O tak wyglądają. Ja mam dosłownie dwie takie same. Także fajnie. Jedna kosztowała 50 centów, więc naprawdę cena, no
Nie ma co tu się nawet targować, zresztą w sklepach używanych się targować nie można. Nie da się targować, ceny są już ustalone. Co ja tu jeszcze mam? Jeszcze mam jeden obrus i on jest, słuchajcie, jak nowy. Aż powiem szczerze, jestem zszokowana, bo na pewno nie jest nowy. Pokażę Wam go z bliska. Mereszka. Dajcie mi znać, czy to jest mereszka, czy to nie jest mereszka, bo ja to do końca nigdy jeszcze nie wiem, czy to jest mereszka. No piękny jest. Po prostu jest piękny. W środku jest taki jeszcze kwadracik. Bardzo ładny ten obrus jest i kosztował euro. Tak. Także też niewiele. Fajna cena. I co jeszcze? I co jeszcze? I ostatnią rzeczą, słuchajcie, jest obraz. Ciekawe, czy zgadliście, że go wezmę. Mi się bardzo podobał. On chyba nie jest stary, podejrzewam. Raczej nie jest stary, raczej jest nowoczesny. Ja tak myślę, że on nawet mógł być gdzieś w jakimś takim sklepie typu TK Maxx. Tu Wam się odbija moja lampa. W sklepie TK Maxx, dlatego że czasami chodzę do TK Maxxa, lubię ten sklep i w nim właśnie bywają takie obrazy, więc być może on jest z tego sklepu, ale nie daję głowy. Nie sprawdzałam też, skąd jest. Tak wygląda z tyłu i kosztował 11 euro. Ja w ogóle bardzo lubię motywy morskie, więc być może u nas na ścianie gdzieś tam w pewnym miejscu będzie, tak wiecie, takie miejsce morskie, gdzie będzie parę obrazów. Tak mi się marzy. Co mi się jeszcze nie marzy? Co mi się jeszcze nie marzy? Pałac by trzeba było kupić, żeby to wszystko się zmieściło, co mi się marzy. No. Pomarzyć dobra rzecz, nie? W każdym razie obraz jest bardzo fajny, jest naprawdę w dobrym stanie. Tu ma taką ramę trochę jak z lustra, można by powiedzieć, bo ona się bardzo mieni, w niej się też wszystko odbija. Bardzo ładny jest ten obraz, myślę. W środku chyba jest jakiś druk, jakiś być może plakat. To chyba nie jest, tak jak mówię, jakieś stare, ale ma coś w sobie. Dlatego poszedł ze mną. Myślę, że jest bardzo ładny. Cieszę się, że go kupiłam. I tak, to chyba wszystko. No to wychodzi, że to wszystko. Ja Wam dziękuję, słuchajcie, za dzisiaj. Wy też fajnie piszecie komentarze, że dziękujecie za film. Ja Wam dziękuję, słuchajcie, za oglądanie, za to, że bierzecie w tym wszystkim udział, że się odzywacie, bo to jest zawsze dla twórcy taka, jak to nazwać, taka szpilka, która mówi: rób to dalej, po prostu, bo lubimy to, co robisz. Cieszę się. Jak Wam się podobało, słuchajcie, łapka w górę i widzimy się za parę dni. Pa!